Cześć. Dzisiaj kolejny odcinek. Więc na luźno dzisiaj sobie omówimy pewien temat, któremu się przyglądam dłuższy czas, już praktycznie od 1,5 roku. Niektórzy mówią, że według mojego wieku po co się tym interesuję? Takimi rzeczami, jakimi aferkami, czy innymi rzeczami, co się w internecie dzieje. Interesuję się tym, bo sam tworzę internet. Ciekawi mnie od wielu lat, jak to podąża i w ogóle. I powiem, że wydarzyła się rzecz, którą przypuszczałem, że to może się tak skończyć. Właśnie w ten sposób. Stety, niestety, zależy, patrzy z której strony. I Wardęga przegrał sprawę z Dubielem. I niektórzy powiedzą, z Dubielem? Przecież to było biało na czarne, wiadomo. Wszystkim się wydawało, że nie pomówił. Czy pomówił? Dużo jest w tej kwestii różnych opinii, co internet. Wardęga oczywiście mówi, że nie pomówił, ale prawo jest prawem. Dubiel zatrudnił prawników po to, żeby wychwycili anuansiki wypowiedzi, sposób mówienia Wardęgi, wypowiadania niektórych faktów. I wiecie, w tym jest rzecz, bo z tego co mi wiadomo, Wardęga chyba sam się postanowił bronić. Nie wiem, czy z powodu ego, skąpstwa, czy chciał po prostu właśnie ego pokazać, jaki on jest wspaniały. I oczywiście mówi druid, że mnie się odwoływał. Wardęga mówi, że mnie się odwoływał. Okej, jego prawo. I zobaczymy, jak się wtedy to potoczy, ale coś mi się wydaje, że może tak zostać. Nie wiem do końca, bo nie znam szczegółów, co, jak, dlaczego wygrał Dubiel, co wykorzystał. Więc i tu się na takie jedno pytanie, czy ta przegrana nie będzie rzutowała na wyniki innych pozwów? Czy nie da jakichś argumentów dla prawników tych drugich stron z Wardęga, które go pozywają, żeby też wygrać sprawę? I tu jest podawane, że już na kwalitę zaraz x kwota na fundację, tam chyba 70 000, ale tu nie chcę się w to zagłębiać bardzo, bo to jest mało istotne. I koszty 280 000, bo to jest jakoś dziennych stawek. Ile jest tam dziennych stawek musi zapłacić? Po 7 000 chyba jedna stawka. Ale dokładnie możecie to sobie przeczytać chociażby w Onecie, w artykułach, gdzie tam jest wszystko dokładnie napisane. To jest seria, jaka jest o tym tytule. To jest taka luźna moja wypowiedź, analiza różnych sytuacji. Co sądzę, po prostu taki komentarz ogólny. I to pokazuje, że Dubiel może niedługo wrócić do internetu. Dalej móc działać, bo to dużo mu wizerunkowo poprawia wizerunek. Część ludzi rzeczywiście do tego się cieszy. Część osób jest wkurzona, bo trzymało z Wardęgą, jak tak może być i w ogóle. Część osób jest neutralna. Tylko z tym, że osoby, które są wkurzone i tak za jakiś czas o tym zapomną. Więc ładnie się oczyścił i
gdzieś tam w komentarzu, gdzieś było gdzieś tam, się Wardęga tak na luźno mówię, że trzeba być bardziej uważać, o czym się mówi w internecie, co, jak, w jaki sposób. Więc pytanie, czy będzie odchodził od komentarii? Czy będzie bardziej taki neutralny? Zajmie się innymi kontentem? I żeby nie było, że ja jestem jakoś negatywnie nastawiony do Wardęgi, wręcz przeciwnie. On dużo też dobre ogólnie zrobił. Troszeczkę ja osobiście żałuję, że wszedł w ten commentary content. Bo ja jeszcze Wardęgę pamiętam ze starych czasów. Pająk. Jest pająk, za każdy z nas go tak rozsławił. Jak robił ciula, policję podtrzymał, niby, że telefon rozmawia, zaczął jadło ciastko i gryzł. Nagrywał. To był stary Wardęga. Okej. Człowiek dorasta, czas poważnie, ten content już nie. Ale mógł pójść już w inny content. Na przykład trochę popodróżować, zrobić vlogi, to co zrobił Gonciarz. Bo Wardęga miał film, gdzie miał parę takich materiałów, gdzie zwracając coś, na przykład gdzieś tam podróżował z podróży, bo był w Afryce, czy gdzieś tam w Kenii. Coś nie. Tak, czy pójść w jakieś rozrywkowe rzeczy. Może niekoniecznie peranki, ale stworzyć swoją wersję, może coś abstrahuje, tylko bardziej w jakimś takim kontekście luźniejszym. Jest ją dużo i szczerze, na te gołcy mówię, fajnie wchodzi w coś takiego, w tutaj kilku tych się zbiera. Wardęga mi mógł pokazać inny kontent niż ten tej chce się rozwijać, gdzieś coś jednoczą, to i może coś fajnego z tego wyjść. Dla Wardęgi to jest dla Boxdela z tej współpracy. Boxdel też czegoś się nauczy, spokojnieje, że na dobre to wyjdzie, bo starszy kolega tutaj się zaopiekuje. Ale potoczyło się jak potoczyło. Chociaż ostatnia wypowiedź była taka, że poczekajcie. Na streamie, wybaczcie, teraz mam ktoś zapytał, bo wiem kto, ale nie chcę powiedzieć. No cudo chyba, ale tutaj co by było, jakby zapukał do niego Wardęga teraz. W trakcie to mówi, że drinka zrobił, bo już ma do tego dosyć, że to już jest neutralne. Więc i trochę tego zamieszania teraz poszło przez to wszystko. I tylko co wiem, Wardęga chciał dalej ruszyć projekt Gołców. Już miał plan nawet, żeby nagrywać, sam wspominał. Ale środki zostały zablokowane spółki przez sprawy goli. Więc, ale coś mówił o jakimś kanale jest związane z sportem, coś zapowiada, to zobaczę i mam nadzieję, że w to wejdzie i to będzie chciało mu się robić. Albo jakieś inne projekty, a nie już może komentarzy też zostawi Konopowi, Gimperowi może. I to by było dobre wyjście dla niego w tym momencie. Pokażę, że to zostawię, tu idzie inny content, że to nie ma sensu. I w ten sposób to wygląda. I teraz praktycznie będę powoli się żegnał, ale zasubskrybujcie ten kanał, bo będą jeszcze, myślę, że jeszcze się pojawią troszeczkę innego typu materiał w tej sprawie. I innych. Ta seria
3 po 3 będzie dalej kontynuowana. I myślę, że wrócę do częstszych publikacji, bo jak się nam się pokazały, ale i po prostu musiałem się jeszcze określić jakby z tematyką, co poruszać, co nie, już mniej więcej wiem, w jaki sposób ma ta seria wyglądać, więc zapraszam. Na razie. Cześć.